Witamy wszystkich miłośników podróży na naszym kanale. Tym razem zabierzemy Was na przygodę pełną skarbów natury, ale i pięknych dzieł rąk ludzkich, stanowiących niezwykłe dziedzictwo narodu polskiego, ale i też pruskiego. Zaprezentujemy Wam pełną trasę obejmującą wszystkie atrakcje oraz noclegi, a także opowiemy Wam w kilku zdaniach o wszystkim, co zobaczyliśmy. Dla nas ten wyjazd to był moment na pełne wykorzystanie namiotu i biwakowanie ranem i wieczorem. Chcieliśmy spotkać się bliżej z naturą, a przecież nie ma lepszej na to metody niż nocleg pod namiotem blisko jeziora, lasów czy łąk. Jest to doskonała okazja posłuchać odgłosów ptaków, obudzić się o wschodzie słońca i poczuć to świeże powietrze, jakie rozpościera się wzdłuż wód jezior i przenika do naszego namiotu po długiej nocy. Jest wiele pięknych miejsc w Polsce, wręcz stworzonych na nocleg pod namiotem i przy okazji zwiedzania atrakcji. Dla nas tym kierunkiem stała się północno-wschodnia Polska, a konkretnie Mazury i Warmia i przy okazji fragment Suwalszczyzny, Powiśla i Pojezierza Iławskiego. Region ten obfituje w liczne jeziora, jak największe pod względem powierzchni Śniardwy, ale też Mamry, Wigry, Niegocin i wiele innych. Wodnego krajobrazu dopełniają tutaj liczne rzeki przepływające przez lub obok jezior. Między jeziorami nie brakuje potężnych obszarów leśnych, jak Puszcza Piska na południu regionu, czy Puszcza Borecka na północnym wschodzie. Nie brakuje tutaj też licznych pamiątek z historii w formie miast, zamków, kościołów, czy licznych pomników świadczących o skomplikowanych dziejach z przeszłości ludności mazurskiej. Na uwagę zasługują zamki krzyżackie, w tym najbardziej rozpoznawalny w Malborku, będący jedną z największych atrakcji Polski na arenie międzynarodowej. Poza tym kościoły są budowlami będącymi wspaniałymi dziełami sztuki dzięki talentom architektów i rzemieślników, a ich liczna reprezentacja sprawi, że na pewno nie zabraknie nam okazji, aby przynajmniej raz dziennie wstąpić do jednego z nich. Natomiast w miastach skupiających i zamki, i kościoły, ale i ratusze, stare kamienice, piękne parki, często z rzeką czy jeziorem, poczujemy się jak odkrywcy nowych zakątków. Nie możemy zapomnieć o pałacach, kamienicach, wiaduktach i bunkrach z czasów II wojny światowej. Nasza trasa objęła swoim zasięgiem przede wszystkim Warmię i Mazury, ale też dotarliśmy do historycznej Barcji, Powiśla czy Suwalszczyzny. Wyjechaliśmy z Warszawy w kierunku północnym do Szczytna, zahaczając najpierw o Półtusk. Potem byliśmy już w Mikołajkach, mijając po drodze Puszczę Piską. Tuż obok było jezioro Łuknajno i Śniardwy. Dalej dojechaliśmy do Ełku, położonym na Pojezierzu Ełckim. Kolejno na ziemię suwalską, do kamieniołomu i klasztoru nad jeziorem Wigry. Odbiliśmy na północny zachód, by zatrzymać się na polu namiotowym i kolejno ruszyliśmy do Stańczyków. Po czym zmieniliśmy kierunek na zachodni i podróżując tuż przy granicy z obwodem kaliningradzkim dotarliśmy do Rapy. Zajrzeliśmy do Kruklanków i wróciliśmy na teren Wielkich Jezior do Giżycka. Zatrzymaliśmy się nad małym jeziorem Siercze i w mieście Kętrzyn. Kontynuując trasę dotarliśmy do Świętej Lipki oraz miasta Reszel, folwarku i pałacu w Galinach, a także Lidzbarku Warmińskiego. A noc spędziliśmy nad jeziorem Wierochowskim. Nie opuszczając Warmii, zatrzymaliśmy się w Pieniężnie i zmierzając w stronę Zalewu Wiślanego w Fromborku. Po nim nastał czas na Tolkmicko, Las Kadyński i już na terenie Powiśla Elbląg i Malbork. Po tych znakomitych atrakcjach zwróciliśmy nasz kierunek w stronę południa, by dotrzeć do Jeziora Jasnego na terenie Pojezierza Iławskiego. Po czym wracając na Mazury odwiedziliśmy Ostrudę, Gieczwałd i stolicę województwa Olsztyn. Zwróciliśmy się w kierunku Warszawy, ale jeszcze stanęliśmy przy jeziorze Gim i rzece Łyna oraz na sam koniec w Nidzicy. Tak prezentuje się nasza trasa, a jej łączna długość to około 1600 km. Przejdźmy od razu do najważniejszych atrakcji, jakie odwiedziliśmy. Będzie to raczej generalny obraz, jaki pozostał nam w pamięci po wizycie, niż szczegółowy przewodnik.
Najpierw zerknęliśmy dosłownie na chwilę na najdłuższy rynek w Europie, rozciągający się z północy na południe w mieście Półtusk. Pierwszy spacer natomiast był w Mikołajkach, znanych na całych Mazurach jako port jeziorny w południowej części krainy Wielkich Jezior. Wybudowany na brzegu wydłużonego akwenu jeziora Mikołajskiego, połączonego na wschodzie ze Śniardwami. Jest to swoiste Zakopane tego regionu, pełne pamiątek, restauracji, ładnych deptaków i doskonale się nadające do dalszego wyboru kierunku podróży, zarówno w formie naziemnej, jak i wodnej. Mikołajki w tę niedzielę lipcową o dziwo nie były pełne dzikich tłumów, czego się spodziewaliśmy, a raczej relatywnie spokojne. Nawet scena, na której śpiewała Izabela Szafrańska, nie była oblegana przez widzów, mimo pięknie zaśpiewanych przez artystkę utworów. Zdecydowanie najlepsza strona tego miasta jest coś, czego w Warszawie i na nizinach Mazowsza zbyt często nie widzimy, czyli długa przystań dla małych i większych jednostek pływackich, gdzie możemy wynająć małą bądź większą łódkę. Na wschód od miasta, dosłownie kilometr dalej, znajduje się pełne ptactwa, a zwłaszcza wielu białych łabędzi jezioro Łuknajno, a punktem, z którego najlepiej nacieszyć oko urokami natury, jest drewniana wieża widokowa otoczona jaskrawo zielonymi połaciami żyta i pszenicy. Zachętą, aby przyjechać tutaj, było zapewnienie, że zobaczymy nie tylko jedną parę łabędzi, a raczej bardzo liczną grupę. I to się w 100% sprawdziło. I nawet gdy nie widzieliśmy ich z bliska, to i tak poczucie ich obserwacji w naturalnym środowisku było przyjemnym uczuciem. Z drugiej, południowej strony jeziora weszliśmy na drugą wieżę, jednak z tamtej strony widoki były nieco gorsze, a do tego atakujące leśne robactwo skutecznie nas przepędziło z powrotem do auta. O poranku, po śniadaniu przy namiotach, wsiedliśmy na rower wodny i popłynęliśmy w głąb największego jeziora w Polsce. Ciepła woda, cisza, spokój. To była bardzo dobra okazja, żeby zrelaksować się i cieszyć się otaczającą naturą. W Ełku spędziliśmy kilka godzin. Na początek odwiedziliśmy miejską plażę, gdzie można było sobie bezpiecznie popływać, mając pod sobą nawet 4 metry głębokości wody. Następnie zjedliśmy obiad i ruszyliśmy do parku linowego. Tam sprawdziliśmy swoje siły, by pokonać lęk wysokości, przechodząc przez kolejne przeszkody. W mieście zwróciliśmy uwagę na ciekawą architekturę z dawnych czasów pruskich. Na Suwalszczyźnie zatrzymaliśmy się tuż przy rozległej odkrywce, aby zobaczyć interesujący krajobraz pozostały po pracach górniczych, jakie przeniosły się w inne rejony złoża. Zobaczyliśmy intensywnie niebieskie barwy i suchą czerwonawą ziemię, jakie zupełnie nie pasowały do widoków, do jakich przyzwyczaiła nas Polska. Pokameduński klasztor nad jeziorem Wigry to naprawdę warty zobaczenia kompleks katolicki położony na wzgórzu, na terenach otoczonych od północy i południa przez jezioro Wigry. Na miejscu zastaniemy kościół, budynki mieszkalne, brukowane uliczki i wiele innych budowli otoczonych murami, sprawiając wrażenie, jakbyśmy byli w zupełnie innych czasach. Na drugi nocleg zatrzymaliśmy się w agroturystyce niedaleko Suwałk, a dokładniej na północ od ich granic. Tutaj mieliśmy idealne warunki, aby obserwować pomarańczowe i czerwone barwy podczas zachodu słońca. Również podczas świtu na horyzoncie pojawiła się mała czerwona kulka zwiastująca następny dzień pełen przygód. Tego dnia opuściliśmy Suwalszczyznę, kierując się na północ do Stańczyków, gdzie znajduje się popularny wiadukt kolejowy utworzony z 2 części.
Pochodzące z lat 1917-1918 konstrukcje zachwycą każdego miłośnika tego typu budowli swoją architekturą przypominającą rzymskie akwedukty. Wpisują się one idealnie w leśny krajobraz doliny, przez którą przepływa rzeka Błędzianka, co doskonale widać nie tylko z lotu ptaka, ale z położonej nad jeziorami wieży widokowej. Owe jeziora, zwane Tobelusem Dużym i Małym, są zbiornikami wytopiskowymi powstałymi w rynnie polodowcowej. To miejsce zaciekawi każdego miłośnika zjawisk ekstremalnych. Otóż w 1926 roku metan położony pod mniejszym jeziorem wybuchł, powodując ogromny huk i kilkumetrową fontannę pełną błota z dna zbiornika. Ruszyliśmy w kierunku zachodnim, zbliżając się do granicy rosyjskiej. Nawet będąc chwilę na samej granicy. Oczywiście trzeba było zawrócić, żeby nie narobić sobie niechcianych przygód. Manewrując wśród licznych dziur przygranicznych bezdroży, dotarliśmy do piramidy w Rapie. Ścieżka od głównej ulicy prowadzi prosto do budowli. Piramida jest zdecydowanie ciekawym i ładnym obiektem, który jak mało która budowla wyróżnia się swoją konstrukcją w naszym kraju. Świadczy ona o modzie, jaka zawitała z Egiptu do Europy za sprawą wypraw Napoleona, dotarwszy nawet do Prus Wschodnich, zachęcając pewnego pana do pochowania swojej młodo zmarłej córki i reszty rodziny do środka. Tuż u progu północy krain Wielkich Jezior znajdują się kruklanki i most kolejowy, tym razem nie tak ładnie zachowany jak ten w Stańczykach, a raczej będący jedynie pozostałościami przeszłego stanu. Wszystko przez dwukrotne wysadzenie mostu, aby ten nie popadł albo w ręce niemieckie podczas I wojny światowej, albo w ręce rosyjskie po II wojnie. W dolinie płynie niewielka rzeka przynosząca wodę, powodując przyjemny odgłos charakterystyczny dla rzek górskich. W Giżycku zawitaliśmy na kolację i mały spacer wzdłuż kanału łączącego jezioro Niegocin i Kisajno. Przejście przez kanał umożliwia wygięta kładka, a przejazd autem zamykający się co godzinę most zwodzony. Zamek Krzyżacki, położony w centrum miasta, nie należy do tych najładniejszych na Mazurach. A dla chętnych można zaproponować wizytę w położonej niedaleko na wschód twierdzy. Podróżując w stronę Kętrzyna nie brakuje punktów do obejrzenia. My wybraliśmy jezioro Siercze z położonym obok księżycowym dworkiem. Na niezbyt obleganej plaży można się wykąpać, ale my wybraliśmy kajaki na spędzenie wieczoru. Wsiedliśmy i popłynęliśmy na środek jeziora. Spokojne wody tego niewielkiego jeziorka były okazją, by odetchnąć na łonie natury i poczuć klimat tego miejsca. Na wieczór zatrzymaliśmy się na publicznym polu biwakowym przy plaży Czerniki na jeziorze Mój. W Kętrzynie zaczęliśmy dzień od śniadania nad brzegiem jeziora, by następnie ruszyć zobaczyć jego najładniejsze miejsca. Miasto, kiedyś zwane Rastenborgiem, sięga swoją historią XIV wieku i leży na terenie dawnej Barcji nieopodal granicy Warmii. Najważniejszymi zabytkami miasta są Zamek Krzyżacki oraz Bazylika Świętego Jerzego. Na prostopadłym w planie dziedzińcu zamkowym kupimy chyba jedyne w tym mieście dedykowane pamiątki. A bazylika wyróżnia się wzmocnionymi murami obronnymi, co nie jest częste dla kościołów. W mieście znajdziemy też ratusz wzniesiony w stylu eklektycznym, ładny rynek, starą synagogę, a co ważniejsze wyjątkowy konsulat Świętego Mikołaja, gdzie nigdzie indziej nie widzieliśmy tak różnorodnych bombek oraz tylu ozdób świątecznych i prezentów. Święta Lipka to przepiękna świątynia katolicka dokumentująca kult maryjny zaistniały w tym miejscu już w XIV wieku. Modlili się tu zarówno królowie, jak i zwykli obywatele. Obecna budowla ma wyjątkowy wygląd, wyróżniający się morelowym kolorem i jest otoczona z każdej strony murami z 4 narożnymi kaplicami. W środku zobaczymy 3 nawy, prezbiterium i oszałamiające organy. Wnętrze jest niezwykłym dziełem sztuki, jakiego żaden kraj nie powstydziłby się i naszym zdaniem jest to najładniejszy kościół podczas naszej wycieczki. Reszel był w pełni warmińskim punktem wycieczki.
Zjedliśmy tam obiad i spacerowaliśmy zarówno po zabytkowym rynku, jak i przez dolinkę otaczającą go od północnego wschodu. Zobaczyliśmy piękny, masywny zamek biskupów warmińskich, weszliśmy do potężnego gotyckiego kościoła pod wezwaniem Piotra i Pawła, ale i podziwialiśmy pojedyncze budowle tworzące zwarty układ starej części miasta. Ciekawym elementem architektury miejskiej jest gotycki most wybudowany nad rzeką Sejną. Konstrukcja ta pełniła funkcję akweduktów w czasach średniowiecznych, świadcząc o zaawansowanym systemie wodociągowym w tamtych czasach, czego właśnie Reszel był wzorem na miarę kontynentu. Most ten wprowadzi nas piękną ścieżką wzdłuż rzeki płynącej wyjątkowo głębokim, jak na tę część Polski, wąwozem. Na Mazurach, jak na każdej wsi niegdyś, najważniejszym bogactwem był koń, zapewniając zarówno transport, jak i niezastąpioną pomoc na roli. Dlatego warto było udać się do folwarku i pałacu w Galinach. Jest to kompleks z ciekawym połączeniem ceglanych budynków pełniących funkcję hodowlaną, przede wszystkim stajni, ale i też restauracyjno-hotelową z licznymi łąkami i pastwiskami. Mamy tu też interesujący renesansowy pałac XVI wieku, jaki popadał w ruinę od czasów II wojny światowej do momentu przejęcia przez prywatnego właściciela, jaki zadbał o cały obszar, przywracając mu dawny wygląd. Na dziedziniec pałacu wejdziemy przez wysoką bramę, a latem zobaczymy kwitnące czerwone róże w ogrodzie. Dodatkowo możemy obejrzeć liczne zwierzęta za zagrodą pasące się spokojnie na zielonej trawie. Lidzbark Warmiński, jak sama nazwa wskazuje, należy do obszaru Warmii. Jest średniej wielkości miastem, jakie doznało wielu zniszczeń z rąk Armii Czerwonej tuż po zakończeniu II wojny światowej. I mimo, że Lidzbark ma wspaniałą ponad 800-letnią tradycję i posiadało wiele zabytków, to zrujnowane stare miasto zdaniem władz w latach 50. nie odbudowano, a zastąpiono betonowymi blokami, pozbywając się zabytkowych ruin. Miasto ma urokliwe położenie w widłach dwóch rzek, Łyny i jej dopływu Symsarny, co przysparza miastu wspaniałych widoków. Obecnie są tu pojedyncze skarby architektury, jak m.in. Zamek Biskupów Warmińskich, potężna wysoka brama, oranżeria, kościół świętego Pawła i Piotra. Z pewnością są to piękne dzieła rąk ludzkich, ale nadal strasznie szkoda, że miasto nie zyskało swojego blasku po wojnie i aż dziwne, że podczas spaceru mieliśmy wrażenie, że jesteśmy tutaj jedynymi turystami. Agroturystyka nad brzegiem jeziora Wielochowskiego była naszym noclegiem, jedynym pod dachem na naszej wyprawie. Dzięki położeniu na wzniesieniu widok na zbiornik był jeszcze lepszy. Na Mazurach na pewno nie brakuje takich miejsc, ale to akurat będąc punktem na naszej trasie przy dobrej cenie jest godne polecenia. Na północno-zachodnim zwężonym terytorium dawnej Warmii znalazło się Pieniężno, zwane wcześniej jako Melzak, czyli worek mąki, mąkowory. Położone jest w dolinie rzeki Wałszy o stromych brzegach i sporym zalesieniu. Podobnie jak Lidzbark Warmiński zostało niemal całkowicie zniszczone przez Armię Czerwoną i nie udało się przywrócić miastu poprzedniego obrazu. Na szczęście mamy tutaj nadal wspaniały kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła z XIV wieku. Ratusz, wieżę kościoła ewangelickiego, przylegający do kościoła zamek kapituły warmińskiej, w którym przez 2 lata pomieszkiwał Kopernik, ale też drugi najdłuższy czynny most kolejowy. Most zobaczyliśmy z bliska dzięki ścieżce w lesie w rezerwacie utworzonym tutaj ponad 100 lat temu. Spacerując wąwozem i przechodząc nad prędko poruszającą się rzeką Wałszą, dotrzemy pod wysokie na 28 metrów filary podpierające most i metalowe łączące je przęsła. Niegdyś owe przęsła wymieniono w ciągu kilku godzin w nocy i częściowo w dzień, bez wstrzymywania ruchu kolejowego. Był to rok 1906. Bez wątpliwości jest to prawdziwa perła wśród konstrukcji kolejowych naszego kraju. Położony nad Zalewem Wiślanym Frombork, za czasów pruskich znany jako Frauenburg, jest zamieszkany przez ledwie ponad 2,5 tysiąca mieszkańców i może się poszczycić 2 najważniejszymi symbolami, czyli wzgórzem katedralnym i dziedzictwem pozostawionym tu przez Mikołaja Kopernika.
Samym miastem warto się przejść, by popatrzeć na stary budynek wieży wodnej, czy może dawny kościół rzymskokatolicki czekający na przywrócenie go do czasów świetności. No ale Kopernik jest tym człowiekiem, który prawdziwie przyczynia się do zwiększenia znaczenia miastu poprzez swoje odkrycia, jakich dokonywał tutaj na zaprojektowanym przez siebie planetarium. Nawet możemy zjeść przepyszny obiad w restauracji w domu Kopernika, gdzie mieszkał 20 lat. Sama katedra to symbol architektoniczny miasta. Jest położona około 20 metrów powyżej poziomu wody w zalewie i otoczona długimi na około pół kilometra murami łączącymi dwie bramy, dwie wieże czy też baszty. Na dziedzińcu wybudowana jest katedra, a w środku gotycki ołtarz z początku XVI wieku, a na strychu jest oryginalna więźba dachowa z XIV i XVI wieku. Tak wspaniała budowla zdecydowanie zasługuje na większy posłuch wśród turystów. Warto zatrzymać się na piknik lub chwilę wytchnienia na plaży w Torkmicku, na zachód od Fromborka. Mamy tu ładną, piaszczystą plażę z fragmentami muszli, uroczy sosnowy las, zielone zarośle rozrastające się tu od wschodu. Woda jest spokojna, ale mimo to mamy tu licznych windsurferów i też łódki. Słońce nie świeciło mocno, jak to bywa nieraz w lipcu, a temperatura była lekka i w sam raz, aby powylegiwać się na kocyku. Nad Zalewem Wiślanym, bliżej Zatoki Elbląskiej, rozrasta się szeroko las kadyński. Wśród drzew wybudowano w XVIII wieku klasztor franciszkanów, a nieopodal jest drewniana wieża widokowa, z której jak na dłoni widoczne są wody zalewu. Kolejny kemping obraliśmy tuż u ujścia Zatoki Elbląskiej do Zalewu Wiślanego w stanicy wodnej Nadbrzeże. Miejsce to wyróżniało się spośród innych urokliwym małym portem, w którym stacjonowały liczne łodzie i żaglówki. Piaszczysta plaża z ławkami zrobionymi ze starych drewnianych łodzi, ale i też długim, wbijającym się w wodę wąskim pasem lądu idealnym na spacery. Na miejscu można też popływać wypożyczonym kajakiem lub rowerem wodnym. Następnego dnia skupiliśmy się na dwóch atrakcjach dawnego Powiśla. Na początek miasto Elbląg. Mamy tu ciągle odbudowywaną starówkę z budynkami ułożonymi w regularny system architektoniczny, gdzie znajdziemy kilka perełek z naprawdę przepięknymi zdobieniami. W centrum, tu przy placu, unosi się do góry gotycki kościół świętego Mikołaja z 10. co do wielkości wieżą w kraju, z której rozpościera się warta uwagi panorama miasta. Od północy Stare Miasto zamyka brama targowa. Spacerując zwróciliśmy też uwagę na budynek poczty czy muzeum archeologiczne. Pojechaliśmy też zobaczyć położony nieopodal miasta najniższy punkt w Polsce. Na zachód od Elbląga położony jest nasz drugi punkt wycieczki na Powiślu, zamek w Malborku, będący jednym z żelaznych punktów do zobaczenia na mapie Polski i Europy. Zamek jest największą ceglaną budowlą kontynentu i przyciągnął nas do siebie jak magnes i bez wątpienia warto przejechać całą Polskę, aby tu się znaleźć. Zamek, mimo tego, że założony przez Krzyżaków, to teraz, gdy już zakonu nie ma na naszych ziemiach, to jest dumą naszego kraju. Świetnie się prezentuje nad brzegiem rzeki Nogat. Ma wspaniały ceglany kolor i zachwyca mnogością wież, długimi murami i rozmaitymi budowlami. Szczególną uwagę przyciąga 8-metrowej wysokości rzeźba Madonny, jaka w momencie budowy w XIV wieku była najwyższą w Europie. Na Pojezierze Iławskie zajechaliśmy pospacerować po lesie i aby dotrzeć do Jeziora Jasnego, gdzie znajduje się najczystsza woda jeziorna w Polsce. Jej kolor jest turkusowy, z brzegu widoczne są niewielkie rybki, a na ścieżce prowadzącej do zbiornika znajdziemy spokój i zapach drzew. Wróciliśmy na Mazury do Ostródy i spędziliśmy noc w wyjątkowo rozrywkowym punkcie miasta, i to podczas koncertu muzyki reggae. W mieście wsiedliśmy do rowerku wodnego i przez jakiś czas oglądaliśmy miasto z perspektywy jeziora. Kilkanaście kilometrów na wschód od Ostródy, w połowie drogi do Olsztyna, jest miasto Gierschwald.
rozsławione objawieniami maryjnymi mającymi miejsce około 150 lat wcześniej. Wtedy to przy kościelnym klonie 2 dziewczynkom objawiła się Maryja, dzięki czemu miejsce zyskało na rozgłosie, a teraz rocznie przybywa tu nawet 1 000 000 pielgrzymów. Świątynia zbudowana jest oczywiście z czerwonej cegły, a wnętrze jest bogato zdobione. Warto wejść na balustrady, aby zobaczyć malowidła z bliskiej odległości. Na większą część dnia pozostało nam największe miasto Warmii i Mazur i jednocześnie stolica województwa. Jadąc na ten wyjazd nie spodziewaliśmy się, że możemy się zaskoczyć generalnym odbiorem zabytkowej części miasta. A począwszy od parkingu przy Urzędzie Stanu Cywilnego do wysokiej bramy już można było spotkać interesujące budynki. Natomiast Stare Miasto dało nam już pełny zestaw pięknych zabytkowych kamienic w różnych kolorach elewacji i z przeróżnymi ozdobami. Idealnym dopełnieniem spaceru po mieście jest przylegający do niego od północnego zachodu zamek Kapituły Warmińskiej, połączony mostem, przy którym godnie siedzi Mikołaj Kopernik. Dodatkowo po zachodniej stronie wije się łagodnie rzeka Łyna, tworząca dolinę porośniętą licznymi drzewami. Dla nas Olsztyn zapisał się jako najładniejsze miasto podczas naszej wyprawy. Po Olsztynie ruszyliśmy szlakiem Łyny na południe, aby dostać się w jedno ciekawe miejsce. Po drodze słońce towarzyszyło nam majestatycznymi barwami zachodu. Na miejscu, po zboczeniu z głównej drogi, zatrzymaliśmy się tuż obok drewnianego, niskiego pomostu nad rzeką Łyną, mając za plecami ogromne połacie lasów, a przed sobą pagórkowaty krajobraz łąk powoli zakrywających się mgłą. Usiedliśmy do kolacji i ogrzewając się przy ognisku, spędziliśmy tam wieczór. Nocleg natomiast był na polu namiotowym nad jeziorem Gim, gdzie swój ekwipunek rozstawiliśmy wśród drzew sosnowych. Dopiero nad rankiem zobaczyliśmy piękną i czystą wodę, nad którą możliwe było się przejść po moru. Z góry idealnie wręcz widać, gdzie idąc po dnie zbiornika natkniemy się na szybko zwiększającą się głębokość słupa wody. Mając w pamięci takie widoki, łatwo skusić się, by wrócić tu przy kolejnej, najbliższej okazji. Powrót do Warszawy ubarwiła nam Nidzica ze swoim kościołem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Wojciecha. Budowla wyróżniała się nietypowo położoną wieżą oraz malowniczym wnętrzem o świetnych właściwościach akustycznych. W Nidzicy należy zobaczyć też zamek krzyżacki z XIV wieku. Jest to kolejne świadectwo na ziemi polskiej dawnej potęgi zakonu krzyżackiego, która minęła już bezpowrotnie. Na tym zakończyła się nasza przejażdżka samochodem po ziemiach północno-wschodniej Polski. Za nami zostawiliśmy zamki, jeziora, rzeki, miasta, kościoły czy lasy, ale wspomnienia, jakie powstały, będą nam chodzić po głowie przez cały rok. Liczymy, że nasza podróż stanie się inspiracją dla każdego, kto ma ochotę ruszyć się przed siebie i zobaczyć region mazurski.